Ponownie? O, już? No, dzień dobry. Jeszcze powiedz, że już jest 20 osób. Nie, ale już kilka jest. Ojejku, no to bardzo miło. Także jeszcze raz to samo pytanie, bo nowa transmisja, nowe mikrofony, nowy telefon, więc czy nas dobrze widać i czy nas dobrze słychać? Myślę, że czeka Was takie dobre 40 minut live'a. I potem się będziemy zwijać 2 godziny do hotelu. Jak żyć? Tak. A jutro jeszcze cieplej. Naprawdę? No. Kolana moje tylko ucierpiały. O Jezu. Twarz też nie masz za białej. Tak, ależ to ryło moje to takie już jest smagane słońcem, a te kolanka dostały pierwszy raz w tym roku. O, to mogą szczypać w nocy. Nie, mam taki specjalny preparat, więc chyba dam radę. No Okay. zobaczymy, no mam nadzieję, że dam radę. No ludziska, dawać w komentarzach, czy nas widać, czy nas słychać. Już trochę ludu jest, a nie wstydzić się, nie wstydzić. Ludzie nie są wstydliwi, Michał. Nie wszyscy naraz. Michał Głowacki jest ok, Rafał Guzowski słychać, widać, super. Super, bardzo dziękuję. Mati Siemka, Cześć. Adam Mickiewicz, widać, słychać. Mirosław Chrzanowski, widać, słychać. Super. No to odzew taki gruby był. Dziękujemy Super. bardzo. I standardowo, jak macie jakieś pytania, to walcie w komentarzu, ja postaram się wszystkie przeczytać i postaramy się dla Was wyciągnąć z jedną, dwie może, a może i więcej, zobaczymy co się stanie. Na razie to wiatr przeszkadza, muszę co chwilę przerzucać zestaw, bo łowię na pellet Wagler. To jest dla tych osób, które nie były na live'ie u mnie na kanale, bo przed chwilą skończyliśmy tam live, więc jesteśmy na łowisku Zezuj na Warmii. Przygotowujemy tutaj materiały na kanał Preston Innovations Polska. No, między innymi mam okazję łowić nowym wędziskiem Dura Pellet Wagler, 11-stopowy kij. No i tyle, no może coś się uda złowić. No na pellet Wagler akurat dzisiaj ta pogoda, może ona tak źle nie wygląda, natomiast no nie jest wygodna, bo jest wiatr, tworzy się dryf i ten wiatr tak jakby no wzdłuż łowiska przesuwa spławik i przynęta, no, wydaje mi się, że jest dla ryb nieatrakcyjna. Poza tym te ryby dzisiaj no, chyba nie żerują dobrze, bo zbyt wielu brań nie ma. No ale może coś się uda złowić. No. Damy radę. Adam, poproszę Cię chwilę, żebyś podtrzymał telefon. Ja cofnę się po wiatrach, bo mój też się ściemnił. Zaprezentuję tutaj wodę, może tak się prezentuje tutaj log nowego wędziska. To może od prawej teraz. O, także dzisiaj słoneczko daje w kość. Wygląda sielsko. Co, Michał, chcesz już? Tak, już mogę wziąć. No? Także przekazuję kamerę Michałowi. Wiesz co, jeszcze tak zwróciłem na jedną rzecz uwagę, zanim zaczniemy tutaj w ogóle gadać o wędkarstwie, że trochę się uprościła taka gadka z ludźmi, którzy słuchają czy oglądają, bo kiedyś w radiu czy w telewizji to mówili cześć, jak nas słychać, jak nas widać i ludzie mówili słychać w Warszawie, słychać pod Warszawą, słychać w Bydgoszczy, słychać w Gdańsku i cała Polska musiała dać znać, gdzie ich słychać, a tu wystarczy, że jedna osoba da znać i jesteśmy szczęśliwi. Nie? Ale to tak na marginesie, tak mi się jakoś głupio skojarzyło. Michał Głowacki, trochę słaba pogoda na Wagler, wiatr i fala. No to widzimy, że ktoś się zna w temacie. Oczywiście, że jest słaba pogoda, trochę tak na siłę to łowienie jest niestety. Nie na siłę, tylko my po prostu prostych tematów nie podejmujemy. No dobra, to chyba ty. Forest, siema Adam, kiedy na maślankę się wybierasz? Nie wiem, na razie nie planowałem. W tym roku się nie wybieramy na pewno. Fajne wspomnienia z nadmaślanki, fajne łowisko, natomiast jakoś tak nie po Ale drodze. wiecie, to tyle, znaczy ja mam takie podejście, że tyle wody jest w okolicy,
tyle różnych miejsc i tak dalej, że ja bym wolał zwiedzić. Oczywiście są wyjątki, tak jak tutaj jesteśmy drugi raz, tak? Rok temu byliśmy i jesteśmy. Jest kilka takich łowisk, które będziemy gdzieś tam pewnie odwiedzać co roku. Ja nie mówię, że Zezu jest tym łowiskiem, ale jest kilka łowisk, które pewnie co roku będziemy odwiedzać. No nie, Zezuja pewnie co roku nie będziemy odwiedzać, tak mi nie. się wydaje. Michał Głowacki, kiedy będą te proce, co używasz w sklepach? Michał, pomożesz, bo ja tu nie wiem, nie orientuję się w takich tematach. Ja zarzucę... A to są proce z zeszłych nowości? Mhm. Kurczę, nie pamiętam. Naprawdę, przepraszam, nie pamiętam, nie chcę ściemniać. Ja dzisiaj je do ręki dostałem, więc pierwszy raz je dzisiaj zobaczyłem. Jeżeli są osoby zainteresowane, a nie ma pytań jakichś konkretnych, to mogę o tych procach trochę tutaj To powiedzieć. poczekaj, przeczytam tylko ten i... Kamil, Adam, cóż za piękna opalenizna. Adam Dziękuję, zrozumiałem żart, ale się nie gniewam. Adam Mackiewicz, coś puszcza dzisiaj na łowisku. Teraz tak się trochę zrobiło pusto, a od samego rana było pełno ludzi. No, zebrało panowie. Ale się nie zacięło, nie tak jak na maślance wędkarze. Łoju. Kacper, słychać w Skarszewach. Kędzierzyn, Koźle słychać i widać. O kurde, wywołałem burzę. No ale dobrze, no fajnych mamy tutaj oglądających, czujących bluesa. Bardzo mnie to cieszy. Mati pisze, schowaj wodę do cienia. My lubimy taką przygotowaną. Nie, to już puste jest. Ale moją możesz przesunąć. A to Michała. Przemek Fishing, polecam Rybie Oko, województwo kujawsko-pomorskie, głębokie, pod Waglera, także jazda jest, polecam. Przemek Fishing, albo wszyscy nawet, jak macie takie propozycje co do łowisk, miejsc i tak dalej, to wysyłajcie je albo do Adama na fanpage'u, Lepiej do Michała. albo no. do nas na fanpage'u na Prestona. Do nas na fanpage'u na Prestona. Na Instagramie, nie wiem, na maila, na Facebooku, byle gdzie. Wtedy prościej jest to zapamiętać. Bo tak szczerze to naprawdę, my się dzisiaj z Wami rozłączymy i ja już nie pamiętam, jak to łysko się nazywało. Rybie oko. Rybie Oko. Ale my tam na Wielkopolsce to jeszcze mieliśmy... O, ale pięknie pobrał. To jest właśnie pelet Wagler. Cała moc. Zarzuca się zestaw, wir na wodzie i ryba zabiera zestaw. Tam Wędkarstwo Tarnowski Sad musimy odwiedzić. Tam Tak, też musimy. podobno świetne łowisko i sympatyczni ludzie. Może Mieliśmy się w okazję, sierpniu uda w sumie, nie mamy jakichś planów na sierpień był większy. mieliśmy okazję poznać tam ludzi z tego Tarnowskiego Sadu. No przesympatyczni ludzie, więc jak najbardziej ja tam chcę teraz jechać. Wędkarstwo Maciej Potrawiak, same komercje, może Odra, Warta, Drawa i inne fajne rzeki. Maciej, ja śmiem twierdzić, że to jest chyba pierwsza komercja w tym roku. No nie, byliśmy na Karasiach jeszcze. No też Przepraszam, można. na Karasiach No to byliśmy była w niby lutym. woda PZW, ale no dobra. można zaliczyć jako komercja, no bo No, komercyjne ale na te łowienie. wszystkie nasze wypady, które mieliśmy w tym roku, a było ich kilkanaście, to jest dopiero drugi raz komercja, także... Mateusz Kujawski, częściej strzelaj, zezujowe karpie lubią to. Kurde, Mateusz, weź tu przyjedź, będziesz moim trenerem. Postrzelasz trochę. Tak, a nie wiem, czy wiesz w ogóle, Mateusz, bo tu Bartek dzisiaj jest, widziałem się z Bartkiem, bratem. To tak trochę prywatnie, przepraszam. Kamil, panie, ty masz z tego co widzę w miarę równą paleniznę. Ja mam prawą stronę twarzy bordo, a lewą białą. I swoją drogą powiedz coś więcej o tych procach, bo sam jestem mocno zainteresowany. Proce, jak sami wiecie, jak sama nazwa wskazuje, Dura Slip, no to wykorzystują amortyzatory gumowe, takie hybrydowe Prestona amortyzatory, które wędkarze używają do dotyczki. Więc do tej pory były w dwóch opcjach te Dura Slip. Niestety nie wiem, jakie to są średnice tej gumy, ale taka dosyć lekka i niewiele mocniejsza. Powiedzmy do tego 20 metra, do 25 metra, żeby strzelać. Taka zgrabna proca, nieduże te widełki, bardzo wygodne. Ja jak podbiorę rybę, to trochę więcej o nich opowiem, bo tu muszę mieć dwie ręce wolne. Natomiast te nowe proce no są dużo bardziej masywne, bo mają mocniejsze gumy, więc siłą rzeczy widełki są mocniejsze.
Guma jest grubsza, ale też jest większy mieszek, dużo większy mieszek. Myślę, że co najmniej dwa te małe mieszki, jeśli chodzi o objętość, wejdą do tego dużego mieszka w tych nowych procach. Adam chodzi jak dzielnicowy? Po rejonie? No. Nie, ten taki trochę grzeczniejszy. No ale ten wędkarz trochę wolny jest. Zardzewiał. Roxana dopierała. Gdzie to jest? Zezuj, łowisko Zezuj. Się żaden pełnołuski nie chciał się ten, nie? Tak. Golaski. Ale ten taki jest wybitny, bo ma bardzo ładne takie gwiazdeczki przy ogonie. Też tak go delikatnie. Zwróćcie uwagę przy ogonie, jakie piękne łuski ma. Takie drobniusieńkie tutaj kropeczki. Piękna rybka. Widać trasę Olsztyn-Olsztynek. Tak jest. Widać i słychać. Całe szczęście, że nie czuć. Dobra, możemy do tych pros powrócić. Bo na razie Tak, nic nie ma. zarzucę. Może Jasne. znowu coś tam dziabnie. Więc założę jeszcze. Łowię na pelet 8 mm, dokładnie ten sam z tego pudełka, co strzelam nim. Sonubites Fin. Tak? Jak to się nazywa? Fin Perfect. Dobrze mówiłem. W wędkarską macie Petra, jak pisze, ok, ale małe rzeki, często mało uczęszczane, mogłyby fajne filmy z nich być. Nie mówimy, że nie. No pewnie tak, no na pewno Maciek ma rację. Tylko wiecie, no, jakby są takie okresy w roku, takie jak wakacje, gdzie te komercje też trzeba odwiedzić. Tak, no było nawet też część głosów od wędkarzy, czy do Tak, mnie tak, też pisali, tak, czy ja tak. Kiedy zaniedbuję metoda, kiedy metoda? komercję. Dlaczego tak zaniedbałem łowienie na metodę? Więc to musimy tak. Ja wiem, że wędkarze jesteście często podzieleni na te wody, ale to ten podział naprawdę nie ma sensu. No, fajnie być na rybach. No. Ja, Tak, tak. ja podziwiam każdego, czy łowi karpie, czy łowi sumy, czy sandacze, czy nie wiem, poluje na głowanicę w listopadzie. Kurczę, czy łowi leszcze na feder. Jeżeli jakaś forma wędkarstwa sprawia komuś radość, to super. Właśnie po to jest wędkarstwo, żebyśmy byli nad wodą i się cieszyli. Dobra, panie Niemiec, koniec tego pitolenia. Dla porównania, te proce poprzednie, które były, one się różniły. Mieszek ten sam, te same widełki, różnica tylko gumy, więc jedną tylko wezmę. Natomiast te nowe proce, które są, ja mam obie, to jest z białą gumą, jest ta delikatniejsza, z czerwoną jest ta najmocniejsza, extra heavy, nie wiem jak oni to dokładnie nazwali. Mam gdzieś opakowanie, ale za mną w wiaderku, w śmieciach, więc już nie będę tam grzebał. Zobaczcie, porównam wielkość widełek. Jak widać, te widełki są dużo bardziej delikatne, mniejsze od tych widełek. Ale dokładnie te same, tak jakby funkcje tutaj są wykorzystane. Czyli bardzo wygodny uchwyt z miejscem na kciuk do strzelania, żeby spozycjonować dobrze proce. Nie widzę spowika. Dobra, jest. Tutaj jest, guma jest w tulejce, więc ona się nie skręca przy strzelaniu. Ta guma cały czas no ma tak jakby tutaj swobodny obrót. Ja może to odkręcę. To też jako ciekawostkę pokażę. Te gumy tutaj na tych widełkach są zamontowane w takich tulejkach. Nie wiem, czy teflonowych. Nie chcę powiedzieć teflonowych, ale być może tak, bo to bardzo ładnie pracuje. Więc to zapobiega skręcaniu. A też specjalnie to odkręciłem, bo takie coś to jest zestaw naprawczy do tej procy. Więc jeżeli będziecie chcieli mieć zestaw naprawczy do procy, to nie kupuje się oddzielnie gumy, mieszka i tych tulejek, tylko taki zestaw się dostaje. Jeżeli guma pęknie, tamten zestaw się odkręca, przykręca się nowe i można dalej łowić. Więc takie dosyć wygodne, nie wiem, na zawodach wędkarskich, jak walczymy o każdą sekundę, to dosyć szybko można taką gumę wymienić. No i to, co wspomniałem wcześniej,
duży mieszek. Zobaczcie, ten mieszek jest, myślę, że 2 razy większy od tego. Tutaj Kamil odnośnie tego mieszka jeszcze. Skoro mieszki są znacząco większe, da radę nęcić punktowo 3 sztukami 8 mm? Kurde, jakie super szczegółowe i dobre, mądre pytania. Michał, da radę? No w miarę da, myślę. Tu nie ma krzywdy. Niestety nie pokażę Wam tego, bo i tak nic nie będzie widać. No teraz zbyt celnie nie poleciało, niestety. No nie jest to takie bardzo łatwe. Dobra, przerzucę coś, bo już pod nogami łowię. Pewnie gdyby ten mieszek miał troszkę inny kształt, no to jeszcze lepiej by to chodziło. No ale też zależy, jak to daleko na tymi 3 ziarenkami będzie strzelał, no bo to ma bardzo duże znaczenie. Ja coś wtrącę od Ciebie. Słuchajcie, mam prawie 100 osób na live, więc jeżeli będziecie tak mieli, klikniecie łapkę w górę, to będziemy wdzięczni. To zawsze pomaga w rozwoju kanału i tym, żeby ten live doszedł do większej ilości osób. Kasper pisze, byle więcej metod feedera. No właśnie o tym mówimy, nie? Że to trzeba jakoś wypośrodkować. Tak, poza tym oprócz tego, że przekazujemy w filmach no, wiedzę wędkarską, to też staramy się prezentować poszczególne nowości, bo myślimy, że to też gdzieś tam pomoże Wam przy dokonaniu wyboru, znaczy jak będziecie dokonywać wybór przed zakupem, więc też jakaś tam charakterystyka wędziska, czy nawet jej praca, czy praca kołowrotka, czy nie wiem, jakichś tam elementów, więc To widać na rybie. to najlepiej. też widać nad wodą, dlatego też się staramy tak troszkę łączyć te elementy. Wędkarstwo Maciej Potrawiak. Trochę na trocie jeżdżę na Drwęce. Piękna rzeka, tak O. mało relacji w lecie z niej. No to te Też letnie kiedyś o Drwęce w lecie też słyszeliśmy, ale nie z trociami, tylko z leszczami, tak? Czy nie? Czy to nie było lato? Wiosna. Drwęca. Coś kiedyś rozmawialiśmy, albo z kimś na czacie rozmawialiśmy. Tak, ale to chyba późna jesień i wczesna wiosna, jakoś No tak. tak. To chyba to było, a trociec Drwęcy, no to z tego co wiem, to nie jest taki bardzo No, łatwy temat. To ja byłem na Drwęce, na trociach 3 razy, nie złowiłem ani jednej. Ale no to możesz mówić, że byłeś na jesiotrach, równie ten sam efekt, nie? to jest trociowanie. No ale trociowanie ma jakiś taki właśnie, jakąś taką magię, która ciągnie ludzi nad wodę. Ja byłem chyba ze 2 razy na trociach. Już tak mówiłem jedno. Kamil, właśnie w tym sezonie mocno skupiam się na waglerze, stąd też takie pytania. Którą wersję tej procy polecisz na 30-35 metr? Kurde, no chyba tą białą procę. Ta czerwona to już taka Tęga. bardzo tęga, ta guma jest no wyraźnie mocniejsza. Tylko, że zastanawiam się na ten 30-35 metr, jak to będzie. Michał, ile ja teraz zarzuciłem mniej więcej? No strzel, to Ci powiem. No to jest taki 30, znaczy No, 20, 25-30. Ale No. z białą gumą. chyba z białą, bo ta czerwona taka naprawdę taka nic i nagle Tak. ta ma jednak taką bardziej gładką tą pracę, bym powiedział. Mniejszą. Przemek Fishing, a co do tego Centrisa, dużo się różni od poprzedniego? No oprócz tych takich powiedzmy rzeczy, za które wędkarze cenią Centrisa, między innymi ja, czyli ten kabłąk ze stopu tytanu z niklem, taki, który się nie wraca do swojego kształtu, oprócz super tego patentu, gdzie jednym przyciskiem można ściągnąć szpulę z rotora, czy tam z tego trzpienia. Świetna praca, tyle samo łożysk, taka sama pojemność szpuli, 2 klipsy, no to są takie elementy, które miał poprzedni Centris. To w tym Centrisie z takich no, najważniejszych rzeczy, które bym wymienił, to po pierwsze Centris nazywa się SD od Speed Drag, czyli szybki hamulec. Wystarczy
no niewielka tutaj korekta tym pokrętłem. O, i już jest na beton. Jak, zobaczcie, poluzuje kawałek i można wysnuwać już łatwiej tą żyłkę, więc to jest główna taka zmiana w tym kołowrotku. Druga taka zmiana to jest to, że korbka jest bardzo łatwo składana. Nie trzeba tutaj, żeby złożyć korbkę na czas transportu, nie trzeba odkręcać tego pokrętła. Wystarczy nacisnąć, nie wiem czy to będzie widać z tej strony, taki tutaj bolczyk i składamy korbkę. O, i tak dosyć kompaktowo to się składa. Później tylko wystarczy otworzyć i można łowić. Więc to są takie główne zalety. Nie wiem, czy poprzedni Centris miał ten patent. Ten ma coś takiego, że jak się otwiera kabłąk, to nie można, tak jakby nie cofa się rotor już. Jest blokada jakaś. Więc normalnie, zobaczcie, mogę tym rotorem tutaj sobie kręcić. Jak otworzę kabłąk, to tutaj jest blokada, że ten kabłąk nam tak jakby przy stopowaniu żyłki nie będzie nachodził jakoś pod palec, więc to jakaś taki bajer. Józef, macie może jakieś plany, kiedy będziecie znów na Zezuju? Ja mogę powiedzieć Ci, że na pewno nie w tym roku. Na pewno w tym roku już na Zezuju nie będziemy. Na pewno w tym roku już na Zezuju nie będziemy. Tak, no to co Michał wcześniej powiedział, że jest tyle innych łowisk, że trzeba... Tak, to mamy jakieś plany, nie będziemy ich zdradzać, ale jak wypalą, to myślę, że będziecie zadowoleni. Mariusz Pietrzak, witam Panie Adamie, jak sprawują się nowe wędki Dura? No na razie dobrze, ja dzisiaj pierwszy raz je wziąłem do ręki, akurat dzisiaj tylko ten wędzisko Pellet Wagler 11-stopowe, więc jak najbardziej no na razie dobrze działa. Jutro będę miał okazję zerknąć na nowe wędziska do Federa, 10, 11 i 12. Jedziemy na inne łowisko, tam będę łowił na metodę najprawdopodobniej, być może na bombkę. No zobaczymy co będzie, bo też jadę na łowisko, na którym nigdy nie byłem, nie zebrałem nawet informacji co tam się dzieje, więc trochę będę improwizował. No i tam będę mógł coś po łowieniu powiedzieć więcej o tych nowych wędziskach. Z tego co wiem, no to jest te wędki nie będą drogie, z tego co słyszałem, budżetowa seria, dobra relacja jakość-cena. Wera się pyta, czy pozdrowisz Weronikę. Oczywiście, że pozdrawiam Weronikę. Weroniko, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Kamil, bardzo dziękuję Panowie za podpowiedzi, czekam na dostępność w sklepach i zamawiam. Szymon Czyplis, ja złowiłem przed chwilą akurat 2 kg. Na żywo jesteśmy, to sekundę, dobra? Tomek W. Tarnowski Sad jak najbardziej polecam, świetne łowisko. No tak słyszeliśmy o Tarnowskim Sadzie, więc też na pewno nasza noga tam postanie, przynajmniej ja będę chciał tam jechać. A ktoś mówił, że złowił 2 kg, tak? Tak. Więc bardzo serdecznie gratulujemy. Dzisiaj tutaj jak siedzieliśmy, to taka fajna ekipa była nad wodą. Tak. To był dziadek. Dziadek, wujek i kilku młodych chłopaków i tam jeden chłopiec tak w wielką radość miał, złowił karpia. Pierwszego Mówi, że to karpia. pierwszy karp w jego życiu i taki był szczęśliwy, no aż miło było na to patrzeć. Także no to jest wędkarstwo, więc ja bardzo dobrze rozumiem tego chłopaka, bo sam jak byłem w jego wieku, może troszkę młodszy, no to też z wypiekami na twarzy chodziłem na ryby i każda rybka mnie cieszyła. Jeszcze nowy jakiś gatunek to w ogóle mnie bardzo cieszy. Kurczę, ja myślałem, że już bardziej się opalić nie da, nie? Czuję, że mnie znowu szczypie skóra. Aj. Kuba się pyta, co to za proce. Splątałem. To są proce Prestona, Dura Slip. Nie, one się nazywają, jak one się nazywają, Michał? Albo Dura. zaśmienie, Dura, no. Wera, dzięki. Józef, a na tęczowym łowisku koło Nidzicy planujecie może być? Super łowisko, jeśli chodzi o jesiotry. O, Józef, ja powtórzę swoją prośbę, tak jak nie pamiętam, czy to Adama mówiłem, czy tutaj, jeżeli macie jakieś propozycje co do łowisk, miejsc, nie wiem, jezior, rzek, po prostu miejsc,
to najlepiej napisać się albo do Adama, albo na Prestona, na fanpage'u, na Facebooku, Instagramie, na maila, obojętnie gdzie, żeby to nie zginęło, bo gwarantuję Wam, że to w tym czacie po prostu zginie i na zwyczajnie świecie nie będziemy o tym pamiętać. A tak jak będziemy mieli gdzieś zapisane, to przy planowaniu zawsze gdzieś do tego można powrócić i Tak, bo ten czemu czat chyba nie jest widoczny. Jak live się skończy, to czat jest widoczny? Czy już... znaczy tak, ale trzeba obejrzeć całego live'a i czytać znowu komentarze. Aha. Jakby nie da się powrócić do konkretnej minuty. Mirosław Chrzanowski, a na Odrze kiedy? Kędzierzyn-Koźle. Byli na Odrze kiedy? Rok temu, nie? Nie, czy w tym roku? Nie, byliśmy na jesieni, Na jesieni rok Brzanach. temu. No tam też bym chętnie powrócił na tą Odrę. To piękna rzeka. Kurczę, zazdroszczę Wam tej rzeki tam. W ogóle Zobaczymy. Odry zazdroszczę. No. Zobaczymy, może Odra w tym roku znowu na jesień. Byłoby super. Feeder Metod Polska. Ile peletu Ci schodzi na takie łowienie? No to zależy od dnia. Dzisiaj to jakoś tak trochę delikatnie strzelałem, więc ze 2 paczki. Natomiast no, jak są zawody, no to zdarza się, że i więcej tego peletu pójdzie. No. Ale ja nie jestem jakimś wybitnym pelet-waglerowcem, który bardzo często tak łowi, więc trzeba by było pytać takich fachowców, co jeżdżą i zawody wygrywają tą metodą, bo to oni najlepiej czują, ile tego peletu podawać, z jaką częstotliwością i właśnie ile tych ziarenek do tego koszyczka trzeba wrzucić, żeby to dobrze grało wszystko. Mariusz Pietrzak. Dzięki. Teraz używam Monster X i Ignition i zastanawiam się, czy Dura czymś się różni od Ignition. Nawet dzisiaj tak z Michałem gadaliśmy, że to być może jest jakaś tam kontynuacja tych wędzisk Ignition. Ale jest różnica, jakbyśmy miał porównać pelet Waglera o podobnej wielkości Ignition do tego, nie? Też rozmawialiśmy dzisiaj. To chyba mocniejszy, taki Tak, bardziej, jest mocniejszy. taki tęgi kij mi się wydaje niż Ignition, ten 11-stopowy, bo innych Ignition nie znam, bo nie łowiłem, ale pelet Waglera mam i łowiłem nim. Taki bardziej subtelny się wydawał od tego kija. Przemek Fisznik się pyta, czy będą slow sinking z Prestona. Przemek, odpowiemy tak jak już odpowiadaliśmy kilka razy. Nawet jak będą, to i tak nie możemy o tym powiedzieć. A tak naprawdę to dużo rzeczy też nie wiemy, czy będzie, czy nie będzie. To jest trzymane często gęsto w bardzo ścisłej tajemnicy. Ale jak będą, to na pewno się dowiecie w nowościach. Dobra, na razie wyczerpaliśmy zestaw pytań. Jak patrzę, że chyba wyczerpaliśmy. No ale jeszcze się z Wami nie żegnamy, więc jak coś Tak, chcecie jeszcze pytać, to coś to- śmiało. Dobrze by było jakąś rybę jeszcze zaciąć. Teraz ten wiaterek tak o, teraz... Ajajajajajajaj. O, się zwinął. Trzymaj. Czekajcie, przepraszamy, bo... O, ja miałem branie w ogóle, wiesz Michał? Tak. Wędkę mi zabierała, jak mi telefon dawałeś, także... Trochę nie fart, bo miałem szansę Wiatr się właśnie na odwrócił? rybę, bo mi zaczęło ciągnąć za... Poczekaj, zwiniesz. Ja pokażę tego, co się stało. Dobra, Michał tam idzie ratować stanowisko. To się stało, tak wszystko zaraz odratować. O, ja już nie mam peletu. Mówię Ci, no ciągnęło mi, niestety nie obserwowałem, jak zawołałeś mnie, te parasolki leciały, a akurat nastąpiło branie. To jest fart. No bo zaczęło za pleców zawiewać. No i teraz już tak nie przemieszcza tego. Mariusz Pietrzak, o właśnie o to mi chodzi, czy Dura ma trochę większy zapas mocy? Ma. Ma. Znaczy te Ignition to też są bardzo mocne wędziska. No ja sobie nie wyobrażam, jeśli chodzi o... Nie wiem jak to powiedzieć, jeśli chodzi o moc przy holu, to i Ignition i te mają no bardzo dużą moc. No widać, że te wędki są naprawdę stworzone do łowienia dużych ryb. Adam, ja Cię przepraszam na chwilę, ale mi zaraz tam znowu zwieje. Dobra, to ja Muszę się trzymam. te 2 minuty ogarnę. Pokazywałem prawą stronę, to teraz Wam lewą stronę łowiska pokażę. Kręci ten wiaterek, mi tam znowu coś dziubnęło, no ale 2 ręce zajęte, więc nie będę zacinał, chyba że ryba sama
zabierze zestaw. To tylko przytrzymam wędkę, żeby mi wędki nie zabrali, może ją scholuję. Michał rozłożył parasolki. Bo dzisiaj od rana, tak jak wspomniał, nagrywamy, to rozłożył parasolki, żeby zabezpieczyć jakieś tam kamery, których nie używa, czy inny sprzęt, żeby był w cieniu. I ten wiaterek zawsze wiał z boku, a nagle zawiał z tyłu i po prostu te parasolki podniósł do góry. Całe szczęście, że jedna się złożyła tutaj, jak leciała na mnie, bo myślałem, że zaraz w wędki poleci, bo tak już koziołkowała zgrabnie. No ale przestała. Michał, żyjesz tam? Może Michała wam pokażę. Zobaczcie, on tam leczy rany. Ty weź to zwij, a nie rozkładaj. No gdzie? Muszę, bo to się ugotuje. Michał musi kamery ratować, bo kamery jak mają słońce, to się gotują i później trzeba zupę z nich robić. Ja niestety mam za słaby wzrok, żeby czytać wasze pytania, bo tak to bym jeszcze coś tam... O, coś tu widzę, łowiłeś może na bombkę. Łązi, super kijek, mega frajda. Jednoskład. No, łowiłem łązi na bombkę. Łowiłem, natomiast no ja nie wiem, no mnie ta wędka nie leży. Może powiem, dlaczego mnie nie leży, chociaż znam wielu wędkarzy i to świetnych wędkarzy, którzy łowią na bombkę, którzy tak jak tutaj, kto tu zapytał? Słuchajcie, ja mam tak słaby wzrok, a to jest tak słabe światło, że ja przepraszam, nie widzę kto zapytał, bo dosyć długa nazwa, ale znam świetnych wędkarzy, którzy uwielbiają łązi i tym łowią. Mnie ta wędka nie pasuje chyba z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że to jest jednoskład i jest trudna w transporcie. Ja mam pokrowiec 175, a ta wędka mi się nie mieści do pokrowca, więc to jest pierwsza przyczyna, dlaczego jej nie lubię. A druga jest taka, że przez to, że ona jest bardzo krótka, to nie mogę nią inaczej, nie umiem bardzo celnie nią zarzucać, jak potrzeba na przykład bombką, nie wiem, łowić ze 20 metrów od brzegu. No to już ta wędka, tak nie do końca czuję ją podczas zarzucania, ale to są takie moje odczucia, tak jak powiedziałem, znam wielu wędkarzy, którzy uwielbiają łązi. Ty, Michał, bo to już noc minęła, Już kurde, idę. już nie wiem co gadać. Dobra, idzie pan Michał. Ale ten wiatr kręci. Łowisko se nakręciłem, już miałem prawie ryby. Ignition są super, 2,70 spokojnie daje radę z rybami 8+. No tak, one są bardzo mocne, tak jak ktoś zauważył. Tam, Michał, było pytanie, ktoś zapytał, ja nie umiałem niestety przeczytać niku, o łązi, monsterach łązi, że do bombki fajne. Feeder Method Polska. Łowiłeś może na bombkę łązy i super kijek, to mega frajda. Feeder Method Polska. Tak, łowiłem, ale to już odpowiedziałem na to pytanie w sumie. Przemek Fishing, a przy złożonych siedzeniach w Passacie pokrowiec leży na podłodze? Przy złożonych siedzeniach sobie leży tak na torbach, ale leży wzdłuż idzie, także od siedzenia do bagażnika nie ma po skosie, tylko prościutko, ładnie. Nawet dwa wchodzą. Mariusz, a na bombkę w łowisku do 1 metra jaki długi przypon stosować? Kurczę, ja nie wiem, czy to ma aż tak duże znaczenie, ta długość przyponu przy łowieniu w tak płytkim łowisku. Nie wiem, ja to mam takie przekonanie, że ryby nie wiedzą, co to jest ciężarek, co to jest żyłka i haczyk. Tak mi się wydaje. No, leży sobie ciężarek, jeszcze te ciężarki karpiowe, to one mają, czy tam te nasze do bombki, to przeważnie mają kolor jakiś tam maskujący, więc to leży na dnie, więc nie wiem, czy to rybie przeszkadza. Pewnie jakiegoś takiego 7-centymetrowego bym nie zastosował, ale taki już od powiedzmy 20 to śmiało, myślę. 20-40 cm w tym zakresie, ale jakoś no moje doświadczenie jest zbyt małe, żeby powiedzieć kategorycznie, że trzeba długi, bo co? Przepraszam, trzeba długi, bo coś tam, czy trzeba krótki, bo z jakiegoś innego powodu. Do metody trzeba krótki, żeby
ryba się zacięła o ciężarek, a tutaj przy łowieniu na bombkę to... Feeder Method Feeder Polska. O, jeszcze będzie ryba. Niektórzy używają, niektórzy uważają też, że pod zawody wolą na przykład trochę dłuższe kije, na przykład 9 FT, O, ja 9 wybieram. ale mi tak. osobiście fajnie się łowi tym łowem. No to każdy właśnie, to jest piękne w wędkarstwie, że... O, spadła ryba. Każdy sobie powinien wybrać to, co mu najbardziej pasuje. Ten sprzęt jest teraz dostępny, jest jego dużo, więc każdy wędkarz powinien tak dopasować to, co jemu odpowiada. Ja myślę, że to też zależy od łowiska. No. Jeżeli bym łowił, nie wiem, bardzo blisko brzegu, to być może ta 9 by była fajna, no bo to fajny kij, on bardzo ładnie pracuje pod rybą. Natomiast mnie przeszkadza jego długość transportowa i to, jak się ładuje podczas zarzucania i tylko tyle. Ale to wynika z tego, że ja mam takie preferencje. Michał Szanowski, a co powiecie o czarnych spławikach Prestona do Waglera? Kurczę, ja to chyba nie za wiele powiem, bo ja ich nie używałem. Więc nie powiem. Miałem gdzieś je w ręku, widziałem u wędkarzy, no wyglądają w porządku. Natomiast no ja ich... Ojejku, znowu branie miałem. Się może łowisko tworzy. To taki boczny wiać, może nam nawiało stamtąd ryby z wiatrem, No może. przestawiło je. Nie używałem tych spławików. Wyglądają fajnie, więc bardzo chętnie też bym na nie łowił. Akurat mam te jasne i nimi wędkuję i tyle. Wcale nie uważam, że są lepsze od tamtych. Po prostu je używam, bo je mam. Józef, jak długi przypon Pan używa do pellet Wagler? 38 cm. Tak, ten przypon no to jest taka dla mnie, nie wiem czy dla innych wędkarzy, taka dosyć umowna długość, no bo w pellet waglerze nie ma żadnego obciążenia na żyłce. Więc tak naprawdę to można by było użyć i 15-centymetrowego przyponu. Chodzi myślę bardziej o to, że jaka jest odległość spławika od haczyka. To jest ważniejsze niż długość przyponu. Ja mam tego typu piórnik z przyponami, więc na tej drabince mieszczą się przypony 38-centymetrowe i takie mam po prostu. Dlatego powiedziałem 38. 1 vs 1. Czy pellet Waglerem da się połowić nawet jeśli ryby nie stoją przy powierzchni? Czy na tym polega pellet Wagler, żeby przyciągnąć te ryby do powierzchni? No właśnie na tym polega piękno pellet Waglera, że to są, dzięki tej metodzie możemy dotrzeć do tych ryb, które stoją przy powierzchni. Szczególnie, no powiedzmy, problematyczne to może być na łowiskach głębokich, gdzie, nie wiem, jest 2 metry, 3 metry, 5 metrów wody i łowimy na przykład, chcemy łowić ryby, nie wiem, na metodę, mamy 4 metry wody, a widać ryby, które sobie chodzą przy powierzchni, no to ciężko te ryby wtedy złowić z dna, no bo one wolą się wygrzewać na słońcu, a pellet Wagler daje nam taką szansę, no bo możemy tą przynętę zaprezentować pod samą powierzchnią. Wiktor Satoła, gdzie łowicie? Zezuj. Czekaj, bo coś... O, to był karp, bo się wirek ładny zrobił. Słuchajcie, no chyba się tam coś w tym łowisku zadziało. Muszę się bardziej skupić, bo... Łukasz Teodorczyk, czy tylko w słoneczne dni pasuje pellet Wagler, czy też pochmurny dzień idzie połowić? Myślę, że w pochmurny też można połowić. Ja pamiętam, kiedyś pojechałem do Likerego i łowiliśmy w kwietniu, było dosyć zimno i łowiliśmy w kwietniu właśnie na pellet Wagler. To jedno z najlepszych wędkowań w moim życiu, tamto właśnie łowienie na ten pellet Wagler. Ja się wtedy uczyłem pellet Waglera, zresztą cały czas się uczę, ale wtedy tak jakby no Limi pokazywał, jak fajna to jest metoda. To był, tak jak mówię, kwiecień, było dosyć zimno, pochmurno, a pomimo tego ryby brały. Z tym, że trzeba było zarzucać bardzo daleko, strzelać dosłownie 1-2 pelety. Kurde. I bardzo być sprytnym przy zacinaniu brań. Ale łowienie było fajne, więc nie zrażałbym się. Mało tego, jak nie łowiliście na pellet Wagler, to zachęcam do spróbowania, no bo to jest, jak widać, bardzo aktywna metoda łowienia, dająca wiele satysfakcji. Taka ćwicząca refleks, pomagająca ćwiczyć zarzucanie, celne strzelanie, wiele takich wędkarskich elementów, które gdzieś tam się mogą przydać. No i jak ryby biorą, no to jest robota, bo to bardzo często jest tak, że się zestaw zarzuca, ryby ze sobą konkurują
pelet wpada do wody i trzeba być właśnie w tym momencie gotowym. To jest takie najfajniejsze dla mnie łowienie na pelet wagler, jak właśnie zestaw wpada do wody i trzeba trzymać wędkę, bo w tym momencie spławik ginie pod wodą i trzeba szybko zacinać. Mamy bardzo fajny film na naszym kanale o podstawach pelet waglera. Nagrywaliśmy go rok temu z Patrycją i Adamem tutaj na Zezuju, także odsyłamy tam wiele ciekawych informacji. Ziomek, w końcu karpie. Joseph, pokazałby Pan, jak daleko ma spławik od przyponu? Tak, zaraz Akurat masz na zewnątrz. Tak, więc... tak. Strzelę. No tam coś, słuchajcie, czuję, że te ryby tam się zaczynają kręcić. Ja tam teraz przy właśnie pelet wagler to jest bardzo aktywna metoda, gdzie no nie można sobie pozwolić na jakieś przerwy, więc ja strzelę teraz nawet 3 mieszki, jak będziemy tutaj gadać. Nie da się nudzić. Nawet jak nie bierze. Tak, no to jest przypon tutaj. Jest przynęta i tu się kończy przypon. O, no to mam spławik, tutaj dół spławika, powiedzmy drugie tyle. No to 38, to ile? 80, 70 parę centymetrów jest do... No i tą głębokość trzeba też ustalać, bo nieraz trzeba ustalić, nie wiem, z 50 centymetrów, a zdarzało mi się łowić na przykład, że miałem 1,20 m czy 1,5 metra i było wtedy dobrze. Także to trzeba też doświadczalnie ustawiać sobie, tą głębokość, czyli czas opadania. To jest też tak jakby odległość ryb od powierzchni, no bo jeżeli rybom z jakiegoś tam im znanego powodu pasuje być pod samą powierzchnią, no to nie ma sensu ustawiać gruntu bardzo dużego, no bo ta przynęta spadnie, je minie i tyle. Yeah. Zaciąłem wreszcie. Mówiłem, że tam się te ryby, takie miałem wrażenie, że one tam się zaczęły... Ja Wam mogę powiedzieć, że wyciągniemy tą rybę, znaczy mam nadzieję, że ją wyciągniemy i będziemy się z Wami żegnać. Tak Także... odjechała, jakby była podpięta niestety. Co też się zdarza przy łowieniu na pelet wagler, bo jak te ryby się mocno nakręcą i one pływają gdzieś tam przy spławiku i zdarza się, że trącą za żyłkę, my zacinamy i no, zdarza się tą rybę gdzieś tam poza pyszczkiem zaciąć. No i chyba myślę zdradzić, że ta wędka, na którą łowi aktualnie Adam, będzie niedługo do wygrania w konkursie, także subskrybujcie. Tak, dzisiaj przygotowaliśmy konkurs. Dokładnie to wędzisko będzie do wygrania. Subskrybujcie, obserwujcie, to już niedługo. Feeder Method Polska. Próbowali dzisiaj slow sinking, czy od razu zaczęliście waglerem? Nie próbowałem slow sinking, próbowałem tylko waglera i bombkę, więc te dwie metody. Ziomek, lepszy Ignition 11 czy Dura 11? Wersja do metody. Nie wiem, bo nie łowiłem ani jednym, ani drugim wędziskiem, więc nie odpowiem. Jutro raczej będziemy na to Dura 11 coś tam być może łowić, także to też mogę zdradzić, że możecie wypatrywać jutro live'a. Nie wiem w jakich godzinach, kompletnie nie mam pojęcia, to zależy od ryb i od czasu, ale postaramy się tutaj Ciekawe z Wami też połączyć. jaki zasięg będzie, nie? Tak, no to jest od wielu rzeczy, ale jeżeli będzie ok, to postaramy się na chwilę z Wami połączyć. Ryba jest na 100% albo podpięta, albo zawinięta. Albo jest olbrzymia. Nie jest olbrzymia, bo czuję jak chodzi. Dasz, a czy zacinać dopiero przy odjeździe, czy jak? No to jest też dobre pytanie. Ja byłem uczony, tak jak mówię, no mnie tam likery pokazywał William Ryson też mi... O, spadła wreszcie ryba. Podpięta. Oni mi, tak, to była podpięta ryba. Oni mi pokazywali, że trzeba każde najmniejsze drgnięcie spławika zacinać. Więc to obserwujemy spławik. Jak spławik znika pod wodą, to znaczy, że jest branie i trzeba to branie zaciąć. Ja jestem tak nauczony i tak łowię, ale znam wędkarzy, którzy czekają, aż zacznie kija z podpórki zabierać, więc ja nie do końca to rozumiem, bo widziałem, jak krótkie potrafi być branie na pelet wagler. Być może jeszcze te polskie ryby to są takie nie najmądrzejsze, więc mielą ten pelet w buzi, aż zabiorą wędkę. A angielskie już takie, powiedzmy, częściej łowione już czują ten podstęp dosyć szybko i wypluwają. Nie wiem, no ale ja zacinam dosyć szybko. Widzę ruch spławika i zacinam. Nie czekam, aż mi zacznie wybierać z kołowrotka. Mariusz Pietrzak, najbardziej lubię łowić na 10 FT Monster XX, przepraszam, najbardziej lubię łowić na 10 FT Monster X, uwielbiam jak się ugina pod dużym kabanem. Tak, to ja też bardzo lubię ten kij, to super wędzisko jest. No i słuchajcie, ostatnie pytanie już na dzisiaj, a może nie, poczekamy, no w trakcie holu Wam nie przerwę.
Jarek Walczak, jakiej wędki używasz? Dura Pellet Wagler. To są nowa seria wędzisk. Taka budżetowa seria i w tej serii są właśnie wędziska do Pellet Waglera 10-11 stopowe oraz 9, 10, 11 i 12 stopowe federy. Dobra, to sobie możecie teraz poobserwować hol i ugięcie. Jak macie coś jeszcze, to piszcie. Ale jeżeli tą rybę uda się wyciągnąć, bądź się zepnie, to będziemy tego live'a już kończyć. Ponieważ powoli już czas na nas. Mamy stąd 2 godziny do hotelu. I jutro od samego rana znowu. A pan misio zgłodniał. No, tak jest. Jak Michał mówi, że ma 2 godziny albo pół godziny do hotelu, to znaczy, że za 3 godziny będzie jadł. To tak możecie czytać między wierszami. Tak, tak. A dzisiaj specjalność restauracji to placek po warmińsku, więc myślę, że Adam też się ucieszy. Ja już się cieszę, ale ja jeszcze będę ryby łowił. Tak, tu dojedziesz? To ja Ci zostawię telefon, to Nie, holuję, mam nadzieję, pojadę. wyholuję tą rybę, chociaż on też tak dziwnie idzie, muszę Ci powiedzieć. Nie wiem, czy się zawinęła, tak jakoś... Nie po mojemu to wszystko jest. Branie niby pewne, ale... Dzisiaj ogólnie ciężki dzień, także nie mówcie, że komercja, to ryby same wskakują na haczyk i wychodzą na brzeg. Szymon się pyta, czy to karp, czy to amur. Nie wiemy. Jeszcze nie widziałem ryby, więc to się okaże. Tutaj jeszcze obserwowaliśmy, jak siedzieliśmy, takie pływały ryby i tak się zastanawialiśmy z Michałem, co to za ryby. Michał mówi, słuchaj, jakbym tak miał powiedzieć, co to za ryba, to boleń, ale skąd tu bolenie? No i tak żeśmy doszli do wniosku, że to rzeczywiście są bolenie. A jak mamy takich zezujowców na czacie, to napiszcie, czy na zezuju są bolenie. Bo ten tutaj, co pływał przy brzegu, to taka dobra torpeda. Szymon Krawiec, a to łowisko za granicy czy w Polsce? W Polsce. Zezuj niedaleko Olsztyna. Na Warmii. Na Warmii. No idzie tak dosyć opornie tutaj on. Tutaj Adam rozbawiłeś towarzystwo jedzeniem. No, domyślam się, kto by się nie cieszył na jedzonka. Widać po mnie, że ja też lubię zjeść, nie? Oskar Kunicki, pozdrowienia. Spóźnimy się na live. O którym jutro? Adam nadal ćwiczy celność. O, cześć Oskarze. O której jutro, Oskar, naprawdę nie wiem. Dzisiaj mieliśmy w planach te live'y, na przykład u Adama na kanale przed 12, tutaj ten nasz o 15, a to się wszystko poprzesuwało, więc naprawdę wolę nie planować. Ale jeżeli miałbym obstawiać, to myślę, że nie wiem, coś około 15. Przynajmniej tak będę starał się celować. Ziomek pisze, że może kilo placków złapałeś. Kilo placków to ja dzisiaj zjem. Adrian pisze, że są bolenie, O, a Rafał pisze, że to bolenie nawet na kukurydzę biorą czasami. no ten to taka petarda była, ten boleń, co? No to taka 80. To takie łowiłem z Markiem Szymańskim na spinning. No ja takiego jeszcze nie złowiłem. Szymon Krawiec, jaką głębokość łowiska? Tu ile tam jest? 2 metry? No właśnie nie wiem, widzisz, to takie łowienie na pellet wagler. Zarzucasz, oby wpadło do wody i się nie zastanawiasz. No ten to chodzi jak dzielnicowy po rejonie. Trzeba, bo on mi tutaj w te zaczepy, tutaj takie jakby coś tam na dnie było. I ten tutaj nie odpuszcza. Damian M, siemka, siema i niedługo będziemy się żegnać. Damian M to jest zezuj. No to jest niestety ryba chyba też podczepiona, kurde, albo zawinięta, no bo tak jakoś dziwnie walczy. To nie jest ryba tak uczciwie Może to walcząca. ten boleń. Boleń? Nie, chyba. Albo duży ten karp jest taki. Chcę go podciągnąć, to zobaczymy, co to. No tak kurczę.
Nie, no jest gdzieś tam zawinięty, wiesz. To nie jest do pyska ryba niestety. Takie mam przeczucie, tak bym go ocenił. Inaczej ryba walczy, jak jest prawidłowo Także jakby ktoś się zapięta. pytał, czy Dura jest mocniejszy od Ignition, to ja oceniam, że tak, że jest to mocniejsze wędzisko. No taki kij, co się żadnej ryby nie boi Tak, raczej. tak. Ja dzisiaj też miałem okazję jednego wyholować, to tak bardzo na siłę go holowałem i Ja trochę zszedłem z przyponem, Michał, więc już tak nie będę ostro. zszedłeś. Tak. Ale on tam się do tego brzegu chce dostać, no. Powiem Ci, że z mojej perspektywy to ta szczytówka zaraz do Gołowrotka dojedzie. No powiem Wam, że trzeba się starać, żeby tą wędkę tak mocno wygiąć. On skubany tu idzie w te kamienie, takie jakieś płyty tutaj są, takie betonowe chyba. I on próbuje w to wleźć. Gruba ryba, słychać hamulec podczepiona. Na bodorówce też tak mieliśmy i to po prostu był duży karp. Obstawiam potwora. Ja bym powiedział, że jest podczepiony, no, że jest to podczepiona ryba, no. Jest Niestety, podczepiony. tak. Nie jest mały, Tak, i do tego duży jeszcze jest. ale jest podczepiony. Macieju, nie mieliśmy okazji łowić na jeziorze Leśniackim, niestety. Pokazujemy rybkę, żegnamy się z Wami do jutra. Na co wzięła? Pelet. Tak, O. strzelam peletem 8 mm i dokładnie stąd biorę jako przynętę ten pelet. Dokładnie tym samym nęcej, co łowię. Więc Ziomek, będzie film z tego? Jakiś będzie. Na Trochę. pewno konkursowy. dobra, rybka odpłynęła. No to co? Bardzo dziękujemy za fajne pytania, za to, że byliście. Za aktywność, bo to zawsze milej ten live schodzi. Tak, byłoby bardzo miło z Wami pogadać, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Może jutro. Tak, mam nadzieję, że do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że do zobaczenia jutro. Jeżeli nie będzie zasięgu E0 kresek, to do zobaczenia jutro. Do zobaczenia.